Huśtawka to pewnie ostatnia rzecz, jakiej spodziewacie się w górach. Ale co powiecie na taką, z widokiem na Tatry? To tylko początek mojej wycieczki w słowackie Pieniny. Będzie kilka ciekawych szczytów, sporo ładnych widoków, a przede wszystkim będzie znacznie spokojniej niż choćby na Trzech Koronach. W tej bajce będą nawet smoki. Poniekąd. Cześć, z tej strony Mateusz i z takim pięknym widokiem witam Was w słowackich Pieninach. Zanim Wam trochę więcej opowiem o tym szlaku, to chcę Wam pokazać coś, co myślę, że Was bardzo zaciekawi. Huśtawkę. Ale huśtawkę nie byle jaką, bo z takim przepięknym widokiem na Tatry. No i myślę, że pewnie gdzieś tam w mediach społecznościowych może ona Wam mignęła nieraz. Ja też zaraz spróbuję, czy warto się tutaj rozsiąść na dłużej. A dzisiaj przywitałem Was widokiem z przełęczy pod Tokarnią, po słowacku Leśnickie Sedlo. Bo to tutaj zacząłem wycieczkę, jest tam parking, jest tam jakieś miejsce, żebyś wygodnie usiąść, jest też jakiś mały bufet, który działa w sezonie i teraz czerwonym szlakiem będę sobie zmierzał, dosłownie 10 metrów od tego parkingu jest ta huśtawka. A ja teraz pooglądam i zaraz opowiem Wam trochę więcej, co dzisiaj w planach, bo jak już pewnie widzicie, od samego początku widoki dopisują. Trudno tak po prostu zignorować te widoki, bo to jest miejsce, gdzie naprawdę jest na czym zawiesić wzrok. Nie tylko Tatry, ale i Magura Spiska. Tam w tle są Trzy Korony, gdzieś za nimi nieco po prawej wznosi się już Lubań w Gorcach. Nawet widać Mogielice w Beskidzie Wyspowym. Tam w tle wyrasta Beskid Sądecki, będzie widoczna też Radziejowa, też najwyższy szczyt tego pasma. No i tam obok ciągnie się główny grzbiet Małych Pienin. Niezwykle widokowe miejsce też. No i jest tutaj póki co bardzo spokojnie. I jeszcze Wam powiem jedną rzecz. To jest ostatni dzień lata. Więc tak dosyć symbolicznie się wybrałem. Pogoda dopisuje. Trochę wieje. Nie wiem, czy będziecie wyraźnie słyszeć to, co mówię. Ale tak poza tym, no pięknie zapowiada się ten marsz. Chwila wytchnienia od widoków, bo zbliżam się do lasu. Tak jak wspominałem, podążam czerwonym szlakiem na zachód. Tu jest taka wiata, ale jest też panorama podpisana z tym, co widać, tak na dobrą sprawę. No i jeszcze raz tak szybko. Wybrałem się z przełęczy pod Tokarnią. Tam jest parking. Ta przełęcz wznosi się ponad Wielkim Lipnikiem, czyli taką malowniczo położoną miejscowością, którą widać, kiedyś tam stoi. No i na dzisiaj zaplanowałem sobie taką pętelkę z powrotem do miejsca startu. Wychodzi na mapach mniej więcej 14 km. No i macham do Was stąd. A teraz ruszam w kierunku Aksamitki i Płaśni. Potem zejdę w kierunku przełęczy pod Klasztorną Górą. Napatrzę się na Tatry i Trzy Korony, a potem ruszę do Leśnicy. Stamtąd wrócę na parking. Gdyby Wam to, co mówię, niewiele mówiło, to jak zawsze w opisie będzie link do wpisu na blogu z mapką i z takimi informacjami praktycznymi. Podchodzę w międzyczasie na pierwszy z dzisiejszych szczytów, czyli na Aksamitkę. Można poznać po tym, że wznosi się tutaj taki przekaźnik, mało atrakcyjny. Za to atrakcyjna jest nazwa, Aksamitka. Ona pochodzi od Piotra Aksamita, czyli szlachcica miejscowego, który tu właśnie w okolicy miał swoje obozowisko. Kiedy szukałem sobie celu na wędrówkę, to mój wzrok jakoś tak naturalnie przykuły te Pieniny, a po tej słowackiej stronie nie miałem okazji jeszcze wędrować. Byłem w zasadzie na takim króciutkim spacerze,
ale to bardzo dawno temu. No i stwierdziłem, że dlaczego nie? Cała ta druga połowa roku to jest dla mnie takie głównie odkrywanie nowych rzeczy, co jest miłe. Zawsze to fajnie zobaczyć coś nowego. I tutaj po słowackiej stronie Pienin też utworzono Pieniński Park Narodowy, więc ja właśnie teraz nim wędruję. Jest to najmniejszy park narodowy na Słowacji. Ten nasz, polski Pieniński Park Narodowy jest drugim od końca co do wielkości, bo tylko ojcowski jest mniejszy. A ja tak zerkam do przodu, bo tutaj widzę, że pojawia się w moim otoczeniu coraz więcej takich ciekawych skał. Więc ta ścieżka jest naprawdę bardzo przyjemna. I na razie tak spacerowo, bo po początkowym podejściu na aksamitkę na razie jest to w zasadzie teraz taki spacer. Czasami pod górkę, czasami w dół. No i jak widać, w przypadku parków narodowych przynajmniej, rozmiar nie ma znaczenia. Trudno odmówić mu urody. Ten słowacki utworzono w 1967 roku, chociaż te cenne tereny objęto rezerwatem już w 1932. Podoba mi się ten leśny odcinek, a w dodatku nie muszę się męczyć. Podoba mi się też nazwa aksamitka i to nie tylko za sprawą tej góry, którą minąłem, ale też jaskini, która się tu w pobliżu znajduje o tej samej nazwie. Jaskinia dosyć wyjątkowa, jeżeli chodzi o Pieniny. Przede wszystkim jest długa. Korytarze mają ponad 300 metrów długości, no ale po drugie z tą jaskinią związane są liczne historie i legendy. A najciekawsza to chyba ta, kiedy gruchnęła wiadomość, że w środku znaleziono szkielet smoka. No i jak to w przypadku takich historii bywa, okazało się ostatecznie, że szczątki należą do nieco bardziej pospolitego zwierzęcia, ale nie takiego całkiem pospolitego, jak wiecie, koza, owca, tylko do niedźwiedzia. I to jaskiniowego. Czyli tego zwierzęcia, które wymarło dobrych 30 000 lat temu. Tak więc ciągle niesamowita historia. No i jak się ludzie o tym dowiedzieli, to postanowili te jaskinie badać. No i tak się dobadali do tego, że była ona zamieszkiwana już blisko 35 000 lat temu. W górnym paleolicie. No, czyli powiedzielibyśmy w epoce kamienia łupanego. Tak więc bardzo ciekawe miejsce i pewnie teraz wszyscy się zastanawiamy, to jak można tam dotrzeć? Gdzie można te jaskinie zobaczyć? Ano nie można, bo przez pewien czas w historii stała się ona tak popularna, że turyści wyrządzili jej spore szkody. Z ich powodu też wyniósł się stamtąd chroniony gatunek nietoperza, więc kiedy zaczęto chronić te strony, to wstęp został tam zabroniony. Później całe to wejście zabetonowano, zakratowano, więc możemy w zasadzie tylko o tym teraz poczytać. A teraz minąłem takie ładne skały, dalej ten las mi się podoba i pewnie ta pierwsza część wycieczki to właśnie w takim klimacie będzie przebiegała. Ale widoki jeszcze dzisiaj będą. A tutaj dotarłem do skrzyżowania szlaków. Odbija tutaj zielony szlak do Leśnicy. I ja też do Leśnicy zmierzam, tylko trochę bardziej okrężną drogą. Pora rozprawić się z drugim ze szczytów dzisiaj. Właśnie zmierzam na Płaśnie. Po słowacku Plasna, czasami Płaśnia, Płaśny Wierch. Tego można określenia szukać na mapach. A nazwa pochodzi od charakterystycznych spłaszczeń w partiach szczytowych. No takie spłaszczone, płaskie. Pojawiają się powoli też jakieś prześwity między drzewami z widokiem na Tatry. Dalej będzie trochę bardziej widokowo, ale ten odcinek rzeczywiście przyjemny, bo ten las w tej pierwszej części był taki dosyć widny, sporo sosen rosnących. Dla mnie to ciekawostka, bo tam gdzie zazwyczaj chodzę w Beskidach, no głównie jodły, buki, wyżej czasami świerki, a tutaj sosny, więc tak od razu jaśniej w tym lesie. I rzeczywiście tabliczka potwierdza, że dotarłem na szczyt. Co ciekawe, to jest najwyższy szczyt Pienin położony w całości na Słowacji. Nadążacie? Bo jeżeli chodzi na przykład o wysokie skałki, to jest to szczyt, przez który przebiega granica. Więc można powiedzieć, że go tak dzielimy, pół na pół. A jeżeli chodzi o te, które w całości położone są na Słowacji, to ten szczyt jest właśnie najwyższy.
Tak więc dopisuję go sobie do swojego górskiego CV. Ale cisza i spokój. To był też jeden z tych powodów, dla których chciałem dzisiaj wybrać tę słowacką część Pienin. Tak zakładałem, że raczej mniej jest popularna niż ta nasza, mniej osób tutaj się kręci. No i na razie spotkałem tylko dwie. Jest zupełnie cicho, spacerowo. Także wiecie, ja lubię takie klimaty. Starałem się Tatry odwiedzać, kiedy był ten okres takich najdłuższych dni w roku, bo mogłem wyjść bardzo wcześnie. Jeszcze postarać się znaleźć trochę takiego spokoju. Ostatnio oglądałem zdjęcia z Tatr i jest tam bardzo tłumnie, więc stwierdziłem, że okej, ja wracam już na swoje ścieżki, takie spokojne, ciche. No i na razie taka autostrada się zrobiła z tej ścieżki, zupełnie leśny odcinek, ale widziałem 3 korony między drzewami, będzie je lepiej widać za jakiś czas. No i też są tutaj tablice w języku polskim, co jest ciekawe i jest na pewno fajne, bo można trochę więcej się dowiedzieć, kiedy się ten szlak przemierza. A tam widzę jakąś polankę, coś tam widać. No dobrze, ja też widziałem w swoim życiu bardziej spektakularne panoramy, ale uwierzcie, że było niesamowicie wręcz spokojnie. Ciszę zakłócał tylko niekiedy wydobywający się z lasu pomruk. Z tego co słyszę, zaczęło się rykowisko, bo słychać już jelenie. Starałem się to nagrać, ale dosyć mocno wieje, więc nie wiem, czy będzie to słyszalne. No i rzeczywiście, jeżeli czasami przechadzacie się gdzieś jesienią po lasach, tutaj południowo-wschodniej Polski, południowej, i usłyszycie zza drzew taki dobiegający pomruk, to raczej nie będzie to niedźwiedź, więc nie ma co od razu panikować, a raczej jeleń. Chociaż takiemu kipiącemu testosteronem jeleniowi lepiej w drogę też nie wchodzić. No zarycz no. Cóż, jelenie nie mają Tindera, więc muszą sobie radzić inaczej. Poza tym spokój, cisza, zero tłumów. A i widoki miały się pokazać. No i dobrze, pokażę wam teraz coś ładnego. Oto sedlo Cerla, po naszemu Przełęcz pod Klasztorną Górą. Bardzo widokowe miejsce, tam oczywiście Tatry, tutaj między innymi 3 korony, więc jest na czym zawiesić wzrok. A jakby jeszcze światło dopisało, to na pewno można stąd zrobić jakieś piękne zdjęcia. Ha, mówiłem od razu, że będą jeszcze widoki. I wszystko to wokół miałem tylko dla siebie. Od razu mi się też przypomniało o przerwie i o niesionej w plecaku kanapce, robionej w nocy o jakiejś nieludzkiej godzinie. Tutaj rozstaję się z tymi czerwonymi oznaczeniami, wybieram niebieskie już w stronę Leśnicy, ale zanim to nastąpi, to jakaś krótka przerwa na tej ławce. Jest ich tutaj kilka, jest też panorama podpisana na Cholice, a czasami też Golice, jak można spotkać na mapach czy w przewodnikach. No i ten szlak do tej pory, którym przemierzałem, prowadził właśnie przez wzniesienia w grupie Golicy, Cholicy. Geografowie nie są do końca zgodni, czy to jest część pienin właściwych z 3 koronami, czy raczej małych pienin. To tam na północy, gdy zaczynałem moją wycieczkę. No ale bez znaczenia jest to pewnie, jeżeli wokół tak ładnie. Pora ruszać do Leśnicy. Idę tym niebieskim szlakiem. No i po mojej lewej stronie pięknie wznoszą się 3 korony. Jak sama nazwa wskazuje, tych wierzchołków jest 5. Tak, taka jest rzeczywistość. Trochę rozjechała się z nazwą. Najwyższy z nich to Okrąglica. To jest ten wierzchołek z punktem widokowym, ale jest też Niżnia Okrąglica, Nadogródki, Bańska Skała i Płaska Skała. A jeszcze ciekawiej robi się, gdybyście się wybrali na przykład na spływ Dunajcem z flisakami. Bo strzelam, że pewnie tych nazw nie usłyszycie, a raczej ich bardziej ludowe odpowiedniki, czyli
Kaśka, Baśka i Maryśka. Jedna z nich wysoka, druga gruba, a trzecia nawet kudłata. Tak więc taka to historia. 3 korony to oczywiście jeden z symboli pienin, więc nie dziwne, że na szczyt wchodzono już od bardzo dawna. Pod koniec XIX wieku góra stała się nawet tak szalenie modna, że odwiedzało ją blisko 300 turystów rocznie. Kto wie, może wśród nich była nawet kudłata Maryśka. Czasy się zmieniły, a obecnie w sezonie pewnie tyle osób przewija się przez wierzchołek do południa. A i o tym, że można pod niego podjechać konnym zaprzęgiem, tak jak 150 lat temu, też można już zapomnieć. W tej części Pienin jednak cisza. Ten czerwony szlak był zdecydowanie bardziej widokowy, bo odkąd zmieniłem oznaczenia na niebieskie, no to widoków trochę jak na lekarstwo. Tylko czasami gdzieś tam między drzewami pokażą się jakieś wzniesienia, między innymi 3 korony, gdzieś tam pomachają z daleka, a tak to przede wszystkim las. Nie żebym narzekał, bo jest tutaj bardzo spokojnie, ale tylko uprzedzam, że raczej nie będziecie tutaj padać z widokowych zachwytów, ale ze względu na zadyszkę też nie, bo idzie się raczej bezproblemowo. Taki szlak to świetna okazja, żeby posłuchać własnych myśli. Albo jelenia, jeśli ktoś swoich myśli nie lubi. Ścieżka może tego akurat nie zdradza, ale pieniny kryją niezwykłe bogactwo fauny i flory. Wygląda to jak krokusy, ale pora roku zdradza, że nie może być to krokus i nie jest. To zimowit, ale z daleka można się zasugerować. Można nie dać też wiary, że żyje tutaj 1500 gatunków motyli. Uwierzycie? Ta liczba stanowi aż 55% wszystkich gatunków, które znaleźć można w Polsce. Zdecydowanie łatwiej uwierzyć, że lasy te niekiedy odwiedzają także rysie, wilki czy niedźwiedzie. Historia mojego życia trochę. Gdy wcześniej wspominałem, jak to w lesie jest dużo sosen, od razu pojawiły się jodły. A teraz, gdy mówiłem, że taki leśny odcinek, niewiele widać, no to pojawiła się ta oto okazała polana widokowa. Nie wiem, może zacznę narzekać, że nie mam w ogóle pieniędzy. Może i tutaj los tak przewrotnie mi wynagrodzi. A swoją drogą to jest do kupienia coroczny kalendarz. Jest już w sprzedaży. Rzeczywiście bardzo okazałe miejsce. Znajduje się na przełęczy Limierz. No i pięknie widać pieniny właściwe z 3 koronami na czele. Ale widać tutaj też Nową Górę z tych bardziej ciekawych. No a przede mną ta Cholica, Golica, o której wcześniej wspominałem. No i widać też tam w oddali, po lewej stronie, górę Żar, czyli najwyższe wzniesienie w Pieninach Spiskich. Bo gdybyśmy chcieli całe Pieniny podzielić, no to od wschodu Pieniny małe, z wysoką, najwyższym szczytem całych Pienin, później właściwe z 3 koronami, no i właśnie Pieniny Spiskie, te najbardziej na zachód, z górą Żar. Niedaleko skrzyżowania szlaków jest też taka wiatka z ławkami. Jest trochę takich miejsc, gdzie można fajnie odpocząć. Tuż przy szlaku, w takich prześwitach między drzewami, jest trochę więcej widoków. No i rzeczywiście tutaj już można nacieszyć trochę oczy. No a po tej stronie widoki nie mniej ciekawe. W dole widać już zabudowania leśnicy, a w grzbiecie malują się kolejno Rabsztyn, to ten taki skalisty, bardziej po prawej wysoki wierch, szalenie widokowy szczyt, no i bardziej po prawej już wysoka, czyli najwyższy szczyt Pienin. Wybór szlaku to nie jest taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. No bo jak wiadomo, chciałoby się zobaczyć po prostu wszystko. I to za jednym zamachem. Ale dzisiaj stawiam na odkrywanie nowych rzeczy. Czyli chcę przemaszerować tymi szlakami, na których mnie jeszcze nie było. Dlatego po zejściu do Leśnicy, a w zasadzie nie schodziłem do centrum miejscowości, tylko nieco powyżej, wybrałem oznaczenia zielone. Taki ostry skręt tutaj jest. No i tymi zielonymi oznaczeniami będę wracał w kierunku aksamitki i dalej na przełęcz pod Tokarnią. A w zasadzie to mam mapę ze sobą, to wam pokażę. Czekajcie. Startowałem o tutaj, z przełęczy pod Tokarnią
a później tym czerwonym szlakiem szedłem tu, do przełęczy pod Klasztorną Górą. Potem tym niebieskim do Leśnicy, no i tym zielonym chcę sobie wrócić tutaj. No i będę zataczał taką pętelkę. Oczywiście można byłoby teraz tym żółtym wgramolić się na szafranówkę i później tym pięknym grzbietem zejść przez wysoki wierch, ale tak jak mówiłem, dzisiaj zależy mi na odkrywaniu tego, czego jeszcze nie znam. Chwilowo maszerowałem po takiej szerokiej drodze, a teraz po ostrym zakręcie, przez potok, no i do góry, do lasu. Takiego dosyć ciemnego. Nie ma tu sosen. Jeżeli chodzi o Leśnicę, to jest to dosyć ciekawa miejscowość, bardzo wiekowa, bo pochodzi z XIV wieku, ale co jest ciekawe, to fakt, że mieszkańcy takiej drogi z prawdziwego zdarzenia łączącej ich ze światem zewnętrznym doczekali się po blisko 500 latach. Tak jest, bo dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy wybudowano drogę pienińską, Leśnica zyskała taką prawdziwą drogę, która łączyła miejscowość ze światem zewnętrznym. Ta droga obecnie łączy Szczawnicę i Czerwony Klasztor. W zasadzie prowadzi tamtędy taka ścieżka pieszo-rowerowa, więc to też jest super miejsce, żeby się wybrać na jakiś spacer. Chociaż taki dosyć dłuższy, bo w jedną stronę to prawie 8 km, więc rowerem raczej przemierza się ten szlak nieco przyjemniej. Ale to nie koniec przygód mieszkańców Leśnicy, jeżeli chodzi o dojazd. No bo ta droga obecnie to rzeczywiście taki trakt pieszo-rowerowy, a Leśnica prawdziwą drogę uzyskała w 1967. Bo to jest ta droga, przez którą i ja przejeżdżałem. Ona przebiega m.in. przez przełęcz pod Tokarnią i później obniża się do Leśnicy właśnie. Leśnica stała się jeszcze po I wojnie światowej i po II wojnie światowej takim w zasadzie elementem sporu międzynarodowego, bo debatowano, czy przyłączyć ją do Polski, czy do Czechosłowacji. I zarówno i w pierwszym, jak i w drugim przypadku przyłączono ją do wtedy Czechosłowacji. Więc taka dosyć ciekawa miejscowość, ulokowana malowniczo, a ten szlak, już miałem wam mówić, że nie jest zbyt ciekawy, bo był taką szeroką, dosyć niefajną drogą. Tutaj nabrał trochę uroku i to podejście, wbrew temu, co mogłoby zdradzać moje spocone czoło, nie jest jakieś strasznie męczące. Po prostu jest dzisiaj bardzo gorąco. Ostatni dzień lata. No, tyle ciekawostek historycznych. Zwłaszcza, że gdy tylko wspomniałem, że wokół same drzewa, los znów ze mnie zażartował. A mnie czekało ostatnie, większe podejście. Całkiem chyba dobry był to wybór. Tak się zastanawiałem do końca, czy tym szlakiem iść dzisiaj, czy nie. Ale jest tutaj naprawdę malowniczo, do tego bardzo spokojnie i nawet kwiaty się znalazły już w drugiej połowie września. Także naprawdę jest na czym zawiesić oko, jest taka cisza leśna. No i ten szlak też nie jest jakiś przesadnie morderczy. Jest trochę podejść, ale nie ma tutaj, wiecie, takich świec, że trzeba tam zdychać i człowiek się zastanawia, czy da radę wygramolić się na ten szczyt. Raczej nic takiego. O, po drugiej stronie też coś jest. Trochę widoków, trochę lasu, no i jedno, nieco bardziej strome podejście. W końcu jakoś z tej Leśnicy musiałem wrócić z powrotem na grzbiet. Nie było to jednak nic, co miałoby się pojawiać w koszmarach. Po chwili byłem już w znajomych mi stronach. Pamiętacie, jak w pierwszą stronę pokazywałem wam to rozejście szlaków? No to dotarłem właśnie na grzbiet. Ta końcówka dosyć stroma i taka błotnista. Ale tutaj już znowu tak widno, więc ruszam szlakiem czerwonym w kierunku parkingu i mety mojej wędrówki. Teraz raczej szlak będzie prowadził w dół, więc będzie bardzo przyjemnie. Pogoda dopisuje, więc taki czysty relaks.
znajomy widok, bo jest ta wiata po zejściu z aksamitki, którą mijałem, kiedy szedłem tutaj w pierwszą stronę. I teraz pozostało to, co w zasadzie najlepsze na sam koniec, czyli te piękne widoki, ale mam zamiar je jeszcze wzbogacić, bo mam jednego asa w rękawie, powiedzmy taką wisienkę na torcie całej tej dzisiejszej wędrówki. Niech no tylko zejdę na parking. Zbliżam się już do parkingu. Tatry niestety powoli pod chmurami, ale mam jeszcze jednego asa w rękawie. No bo jeżeli przełęcz jest pod tokarnią, to nazwa sugeruje, że musi istnieć jakaś tokarnia. I istnieje. Jest to wzniesienie położone w zasadzie po drugiej stronie tej przełęczy niż ten kierunek, który ja dzisiaj wybrałem. I podchodzi się tam w zasadzie kilkanaście minut wzdłuż oznaczeń żółtych. Można tam się na chwilę rozsiąść, pooglądać coś i to będzie mój sposób, żeby dzisiaj zakończyć ten całkiem udany dzień. No, chyba trudno o lepsze miejsce na piknik. Tak wygląda tokarnia. Panorama naprawdę 360 stopni. Dlatego wydaje mi się, że to jest idealne miejsce, żeby się pożegnać już na dzisiaj. Wydaje mi się, że ta część Pienin jest rzeczywiście bardzo urokliwa, a przede wszystkim jest tutaj spokojnie. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Wam się stać w kolejce do platformy widokowej na 3 koronach, to z pewnością zrozumiecie, o czym mowa. No i przede wszystkim poznawać te strony można na kilka różnych sposobów. Tak jak ja, w formie takiej krótkiej pętelki. Ja postawiłem dzisiaj na uzupełnianie białych plam na mapie pienińskiej, więc zależało mi, żeby przejść te szlaki, na których jeszcze nie byłem. Ale można równie dobrze z Leśnicy podejść sobie na Szafranówkę i później tym grzbietem, naprawdę bardzo widokowym, przejść aż do Wysokiego Wierchu i tutaj zejść do tokarni, dalej na parking. Można też rozpocząć tę wędrówkę z polskiej strony, więc taka dłuższa wycieczka, ale jeżeli dopisuje Wam kondycja, chęci i taki piękny, słoneczny dzień, to jak najbardziej jest to też możliwe. No i ta część Pienin wydaje mi się jest znacznie spokojniejsza. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc w ogóle w polskich górach. Tak więc mam nadzieję, że i Wy je kiedyś odwiedzicie, zwłaszcza że niedługo powinno zacząć się tu robić tak bardzo kolorowo w drugiej połowie października. Tak więc jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to dajcie znać w komentarzu. A ja teraz lecę jeszcze chwilę odpocząć, bo później czeka mnie 3 godziny jazdy samochodem. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!